A więc tak, mamy kolejną paczkę od De Agostini z kolekcji Szybcy i Wściekli. Zobaczymy, czy jest komplet rzeczy. Zobaczymy, czy też przyszedł ten Dodge Charger Coupe. Miał być pierwszą paczką, ale trochę wątpię. I jest Dodge Daytona. Toyota Supra. I Mitsubishi. Oczywiście Dodge'a nie ma. Tego prezentowego. Są gazetki 3, 4, 5. Ok, już bez ulotek dodatkowych. O, i oprócz faktury też dostaliśmy list, że nie ma prezentu. Ojoj, no dobra, trudno. Zaczniemy sobie od Daytony. Jest nalepka. Sama obudowa nie jest zniszczona. Obudowa gablotka. Tak się prezentuje. To jest Dodge Charger Daytona. On wystąpił w 6. części Szybkich i Wściekłych. I szczerze mówiąc nie widzę dużo przyróbek, jeżeli chodzi o oryginał tego auta. Oczywiście Dodge Charger w wersji Daytona również istniał, nie tylko w filmie. Ładne są szczegóły, tak jak te rury wystające, tak jak ta niebieska kropka, tylko w tylnych felgach. W przednich ich nie było. Jedno lusterko. Nie no, czarny pseudokarbon też tutaj był. Widzimy też czerwoną klatkę. To też się zgadza. Ale czy... Nie widać tutaj... Jest jakieś wcięcie, ale nie widać dokładnie pod spodem. Zaraz sprawdzimy dokładniej. Proszę, jeszcze są zaciski hamulców. Jest pięknie. No, coraz więcej elementów u dołu malują. Jak zawsze z oporem, ale kółka się kręcą. No niby jakieś wcięcie. Tu na dole jest. O. No ale chłodnicy nie uświadczymy niestety. Jest jak na razie jeden minus. Wow. Ale mam bicia.
Zobaczcie, tutaj wychodzi rura na bok, a w środku... Serio, już uwaliłem rękawiczki? Super. A w środku jest ta rura. Bardzo ładnie, że o to zadbali. Wnętrze jest dość klasyczne jak w Chargerze, tylko że w wersji, którą widzieliśmy w filmie, jest ta właśnie burgundowa klatka w kolorze nadwozia. No i ten czarny plastik powinien być bardziej taki szary, jasny. Nie taki srebrny jak tu, ale po prostu biały. Dobra. Pierwszy pojazd obadany. Później się skręci. Teraz Mitsubishi Eclipse to jest auto z pierwszej części. Ok. Otwieramy. Patrzcie, jakiego triku się nauczyłem na otwieranie. Klikamy tu. Pum. No. Te plasticzki zdają egzamin. Pakowania przychodzą całe, a w środku nie ma wypełnienia, jak widzieliście. Nie no, coraz ładniejsze te auta robią. Tablice rejestracyjne są zgodne z filmowymi. Tablica. Wszystko się zgadza, cała kalkomania, kolory. Tylko te butle mnie zastanawiają, niebieskie. Czyżby nie w tym miejscu wstawili nitro? No i znów wracamy do słabego malowania. Nie ma kolorów, wszystko w czerni. O właśnie. No tak, Mitsubishi już nie miało nalepki. Tak nie może być, patrzcie. W złym kierunku jest bieżnik. Tutaj w tą, tutaj w tą. Nie, no to mandat pewnie by dostał. Te lusterka, patrzcie, są nawet pomalowane tutaj z srebrną farbą. Elegancko. No proszę, i mamy to. Tutaj dali butlę z nitro, a podczas pierwszych wyścigów powinna być gdzieś tutaj za tym fotelem kierowcy. A nie, tutaj albo tu pomiędzy była. Tak, tu pomiędzy była butla. I nie ma. Ktoś mnie zapytał w poprzednim filmie, czy auta mają pedały. Ciężko to uchwycić, ale są. We wszystkich modelach były, co też na plus. No niestety tutaj się ograniczyli do malowania kokpitu tylko do części deski rozdzielczej. Tak biednie. Ostatni. Toyota Supra. Ojeny. Co to się stanęło? Ktoś, kto pakował mi te modele, pił kawkę? Ja mam nadzieję, że to jest kawa.
Nalepki też nie ma, szkoda. Obudowa. Znowu. Ojej, no ładna, tylko tutaj jest coś się odbiło, to jest klej. O. A bardziej tło odbite tutaj. Trudno. Proszę bardzo, nasz pierwszy kabriolet? To jest kabriolet, prawda? Nasz pierwszy kabriolet w kolekcji. Jest ten niedorzeczny aniołoręka coś. Doskonale odwzorowane. Felgi też się zgadzają. Oni powiedziałem w poprzednich. W tych modelach też się zgadzają felgi jak najbardziej. O, nie ma pomalowanych zacisków hamulcowych. Też jest to auto z pierwszej części. Fani na pewno kojarzą to piękne auto. Piękny model Supra, ale ta grafika jest no lata 90. mocno. Rejestracja jest zgodna. Fajnie odwzorowany środek, niebiesko-czarny, razem z kierownicą. Nawet zadbali o to, żeby klatka była żółta. Tylko nie wiem, gdzie w tym aucie były butle z nitro. Tutaj były? No nigdzie nie znalazłem żadnej sceny, żadnego ujęcia, albo przegapiłem. O, tutaj coś. Jakieś zarysowanie. O, te boczki tutaj na dole, te spoilery wydają się takie o wiele bardziej płaskie niż były na filmie. Tutaj widzimy cały środek, całe wnętrze, nie ma dachu, więc nie będziemy rozkręcać, prawda? Oj, ale kółka się kręcą wręcz wcale. Coś tu je hamuje. Kiedyś były takie samochodziki w gazetach do kupienia. Tylko co to były za auta? Był tam Nissan Z, taki pomarańczowy. I nie pamiętam, kto to wydawał, ale były tam no takie same opony. Jestem w szoku. Tyle lat minęło, a opony te same. Blefowałem, oczywiście, że rozkręcę. Na bok. Już myślałem, że to jest to samo, ten sam środek co z Mitsubishi. Te butle mnie zmyliły. A nie, dobra, są zupełnie inne. Głośniczki. Tutaj są też dodatkowe zegary. U góry. O, gdyby nie te niebieskie elementy, to tak słabo by było. Szkoda, że nie malują bardziej tych kokpitów. Tym bardziej, gdy nie ma dachu. O, trochę widać, że są pedały. Super. Ciekawe, czy mogą panować mi nagranie przez to, że mówię pedały. No to co? Tak jak zawsze. Ja się biorę za składanie tego, co tu pięknie rozwaliłem. A Adam z przyszłości opowie wam o tym, czy modele trzymają się skali. Cześć, tutaj Adam z przyszłości, a więc weryfikujemy wymiary samochodów. Jeżeli chodzi o Dodge'a, jest nalepka, wszystko się zgadza, czyli wysokość, długość oraz szerokość jest taka, jaka powinna być w skali 1:43.
Jeżeli chodzi o Mitsubishi, to już nie wszystkie wymiary są takie idealne. Jeżeli chodzi o wysokość, powinno być około 30 mm, a jest około 22 mm, ale to nie jest dużym problemem, może po prostu auto było obniżone na potrzeby filmu, na potrzeby tego, żeby było bardziej sportowe, więc tym się nie przejmuję. Jeżeli chodzi o długość, zgadza się, wymiary są dobre, szerokość, brakuje 58 mm, więc to też nie jest jakoś bardzo dużo, na pewno wzrokiem tego się nie zauważy. Jeżeli chodzi o Suprę, wysokość jest dobra, długość jest ok, tylko szerokość powinna być 42 mm, a model ma około 43 mm. No, delikatna różnica, ale tego też na pewno nie zauważycie patrząc na ten model. Ja bym to zaakceptował, nie czepiałbym się. Jest dobrze. A teraz przejdźmy do zdjęć porównawczych modeli z oryginałami. Cześć!